Kolejne 2 dni naszych wakacji spędziliśmy na Słodko-Słonu. Dlaczego? Opowiem w tym filmie. Pierwsze kroki skierowaliśmy do ogrodu Estrela, odległego o kwadrans marszu od naszej kwatery. Powstał w XIX wieku jako pełne atrakcji miejsce wypoczynku Lizbończyków. Był tam kiedyś nawet prawdziwy lew w klatce. Sąsiedztwo Bazyliki Estrela i przystanku słynnej linii żółtego tramwaju nr 28 dopełniają portfolio zalet ogrodu. Nasze kroki skierowaliśmy następnie do dzielnicy Alcantara, w której początek ma lizboński Golden Gate, czyli most 25 kwietnia. Oglądany od dołu robi niezwykłe wrażenie, zwłaszcza w połączeniu z jednostajnym szumem, który nasuwa skojarzenie z gigantyczną przemysłową maszyną. Efekt ten tworzą 2 z 6 pasów ruchu, które nie są pokryte asfaltową nawierzchnią, lecz tworzy je metalowa kratownica. Nazwa upamiętnia goździkową rewolucję, która skończyła w Portugalii czasy dyktatury Salazara i jego następcy Caetano. W dzielnicy Belém przywitało nas Muzeum Sztuki, Architektury i Technologii, umiejscowione w 2 budynkach. Pierwszy ma niezwykłą formę, przypominającą z jednej strony falę, a z drugiej płaszczkę. Dach tego budynku jest punktem widokowym z piękną panoramą mostu i stosunkowo wąskiego w tym miejscu estuarium Tagu. Tu zrobiliśmy dłuższą przerwę na fotki i podglądanie sesji dość licznych fotografów oraz szalejących po eliptycznej powierzchni dachu skate'ów. Drugi z budynków natomiast jest zabytkowym obiektem dawnej elektrowni, stanowiącym bardzo ciekawy technologiczny kontrast dla artystycznego budynku fali. Dziedziniec muzeum zdobi galeria małych, ale interesujących murali. Przechodząc dalej nabrzeżem, zbliżaliśmy się do jednego z najważniejszych historycznie miejsc w Portugalii – pomnika odkrywców. Upamiętnia on najważniejszych bohaterów ery wielkich odkryć geograficznych z księciem Henrykiem Żeglarzem na czele. Z miejsca, w którym pomnik zbudowano w 1497 roku, Vasco da Gama wyruszył na wyprawę, podczas której opływając Afrykę odkrył morską drogę do Indii. Pomnik w obecnej formie stanął w 1960 roku, w dniu 500. rocznicy śmierci Henryka Żeglarza. W darze od Republiki Południowej Afryki u stóp monumentu została ułożona mozaika z mapą portugalskich wypraw i odkryć geograficznych. W drodze do następnego punktu naszej wycieczki minęliśmy bardziej współczesną flotyllę, odkrywającą z powodzeniem zawartość kies turystów. W rytmie bossanowe dotarliśmy do strażniczki Tagu, stojącej w przybrzeżnym nurcie Torre de Belém. Długa kolejka do kasy i brazylijski rytm muzyki nastroiły nas na ustawienie się w dużo krótszym ogonku do straganu z pysznym, wzmacnianym alkoholem ananasowym smoothie. Ale wracając do wieży, powstała w epoce wielkich odkryć geograficznych na zlecenie króla Manuela I i pełniła podwójną funkcję strażnicy ujścia Tagu i lizbońskiego portu oraz punktu nawigacyjnego dla żeglarzy połączonego z kasą portowych opłat i ceł. I tu wróćmy do leitmotivu tego odcinka, słodkiego i słonego. Ten piękny zabytek jest symbolem połączenia słodkich wód ujścia Tagu ze słonymi wodami oceanu, który dzięki żeglarzom, odkrywcom przyniósł Portugalii status pierwszej w historii potęgi kolonialnej. Wieża jest utrzymana, jak można się spodziewać, w stylu manuelińskim, podobnie jak przewijający się w naszej opowieści dworzec Rossio i przebudowany później na pałac Pena zrujnowany klasztor hieronimitów w Sintrze. Jednak to właśnie Torre de Belém oraz położone obok klasztor hieronimitów w Belém uważane są za najdoskonalsze przykłady architektury czasów Manuela I. Klasztor był kolejnym punktem wycieczki. Po króciutkim spacerze spod wieży dotarliśmy do najbardziej okazałego zabytku tej urokliwej dzielnicy
Zarówno odwiedzona wcześniej Torre de Belém, jak i ten monumentalny klasztor Hieronimitów znajdują się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Natomiast sam zespół klasztorny był miejscem wielu historycznych wydarzeń, jak choćby podpisanie traktatu lizbońskiego reformującego Unię. Stąd zawarte w podtytule hasło Lizbona albo śmierć. Ten obiekt był wotum ufundowanym przez Manuela I za odkrycie morskiej drogi do Indii. W tym właśnie miejscu stała wcześniej zbudowana przez księcia Henryka Żeglarza kaplica, w której przed wypłynięciem modlił się o powodzenie wyprawy sam Vasco da Gama. Zarówno wielki odkrywca, jak i król fundator spoczęli po śmierci w murach klasztoru. Spacerując wzdłuż budowli, ciężko było oderwać od niej wzrok, gdyż bogactwo zdobień i architektonicznych detali przyprawiały niemal o oczopląs. Budowa klasztoru finansowana była zyskami z handlu indyjskimi przyprawami, a rozmach tego obiektu świadczy o rozmiarze korzyści z nowej drogi do Indii. Przed gmachem klasztoru znajduje się piękny ogród na Praça do Império, który otwiera widok na pomnik odkrywców. Nie mogliśmy ominąć najsłodszej atrakcji Belém – Casa de Pastéis de Belém, gdzie bez mało od 200 lat wypieka się najsłynniejsze portugalskie ciasteczka, których opracowana przez mnichów receptura jest tajną bronią na każdą dietę. Z tej guilty pleasure nie dało się zrezygnować. Na początek zagadka lizbońskich ulic. Odpowiedź? Henry to mityczny założyciel tutejszego kolektywu twórców, którzy tym performancem manifestują swoje istnienie. Ale wróćmy do wakacji. Po dniu pełnym słodkich atrakcji nazajutrz postanowiliśmy wyruszyć na słodkie plażowe lenistwo nad słonymi wodami oceanu. Wybraliśmy najbliższą morską plażę okolic Lizbony. Tym razem podróż rozpoczęliśmy na dworcu Cais de Sodré. To popularny hub przesiadkowy skupiający linię kolejową do Cascais, metro, przystań promową, stację przesiadkową komunikacji miejskiej i przystanki autobusów dalekobieżnych. Po 20 minutach podróży dotarliśmy do niewielkiej nadmorskiej miejscowości Carcavelos. To małe, spokojne miasteczko jest jednocześnie najchętniej odwiedzanym kąpieliskiem dzięki pięknej, 1,5-kilometrowej plaży i szybkiemu, wygodnemu dojazdowi podmiejską kolejką. Słońce tego dnia prażyło adekwatnie do naszych zamiarów, więc wysmarowani filtrami wystawiliśmy się na jego ciepełko. Ogarniając wzrokiem tłum plażowiczów, można zauważyć mrocznie wyglądający fort świętego Juliana, który położony jest dokładnie w miejscu, gdzie kończy się ujście Tagu i zaczyna Atlantyk. Kiedy rozgrzani szczodrym słonecznym blaskiem postanowiliśmy nieco się schłodzić w morzu, okazało się, że ocean jest tu zaskakująco zimny, a kąpiel wymaga sporego samozaparcia, jeśli nie odwagi. Dość spore grzewiaste fale sprzyjały za to tym plażowiczom, którzy uprawiają sporty wodne, a zwłaszcza żeglarzom i surferom. Tak więc, uprawiając dolce farniente, złapaliśmy nieco atlantyckiej opalenizny. Korzystając z całkiem bogatej plażowej infrastruktury, przekąsiliśmy co nieco, pijąc zimne piwko lub wypełnionego lodem drinka. Po leniwym przedpołudniu poszliśmy na wieczorną przechadzkę po dzielnicach Baixa i Bairro Alto, by zobaczyć zachód słońca nad miastem. Słynny plac handlowy przed zmrokiem nabiera niezwykłego uroku dzięki długim cieniom i coraz bardziej pomarańczowym słonecznym promieniom. Sam moment zachodu zaś wraz z panoramą na most i tak tworzą niezwykły spektakl. Miasto pogrążające się powoli w mroku nocy, kiedy zapalają się uliczne latarnie, iluminacje zabytków, sklepowe neony i kolorowe światła w restauracyjnych ogródkach, zamienia się w miejsce magiczne i diametralnie różne od Lizbony pełnej słońca, którą poznawaliśmy dotychczas. Windy i tramwaje stają się ruchomymi latarniami, wożącymi utrudzonych dniem pasażerów, a główne ulice i place, choć wcale nie mniej ludne, nabierają kameralnej atmosfery, jakby kolorowe knajpki, z których rozbrzmiewają dźwięki fado, chciały otulić umęczonych zwiedzaniem w prażącym słońcu turystów.
Nawet zwykły uliczny ruch z samochodowymi reflektorami przy oświetlonych budynkach i połyskującym kolorowo bruku o tej porze mieni się tęczą barw jak miejska biżuteria. W tym wieczornym przedstawieniu nie mogło też zabraknąć Henry'ego, wraz z niesamowitym muralem, który zapewne jest dziełem wspomnianej we wstępie artystycznej grupy. I tak niespiesznym krokiem dotarliśmy do jednej z najbardziej znanych i fotografowanych atrakcji turystycznych Lizbony – windy Santa Justa. Obiekt imponuje swoją konstrukcją i mnogością zdobnych detali nawet w dzień, ale wieczorna iluminacja wydobywa z neogotyckiej windy piękno znacznie szlachetniejsze. Skojarzenie z paryską wieżą Eiffla nie jest tu nie na miejscu, ponieważ urodzony w Portugalii francuski architekt Raoul Mesnier de Ponsard podziwiał talent Eiffla i inspirując się jego wieżą zaprojektował lizbońską Santa Justę. Kończąc podziwianie windy świętej Justyny i nasz wieczorny spacer, przystanęliśmy przy pięknej artystycznej witrynie sklepu jubilerskiego Joalheria do Carmo z nadzieją na złoto-brylantowe sny.